Dziewiczy lot Fiat G55. Prognoza pogody się sprawdziła. Miało prawie nie wiać od kilku tam kilometrów na godzinę ten wiatr miał być do 14 w porywach. No i tak jest. Dziewiczy lot Fiat G55. Omówienie później. To nie zależy od tego, jak będzie. No powiem tak. Czyli co? No jak zwykle nie zawiodłem się. I powiem, że jak zobaczyłem ten samolot, to mówię, kurczę, będzie fajna maszyna. No i co? No i jest fajna maszyna. Ja już widzę, że to jednak tak nie do końca dobrym pomysłem było to śmigło. No nie dawało takiego ciągu, jakbym się spodziewał, aczkolwiek nie jest źle. Super. Lekkie tremowanko. Połowa gazu. Super. Bardzo fajnie. Jeszcze niedawno była lekka mrzawka, ale już przeszło. Też dobrze. O, nie latamy nad sobą, zwłaszcza wodorzuconym. No, ale jakoś się udało. I to jeszcze nie są pełne wychylenia sterów. To przełączymy sobie to pełne. No, niewielka różnica. Wow, ale go tam zawiało. Zresztą chyba widać, z jaką prędkością przemieszczają się chmury. To też mówi, jakie tam wiatry jest u góry. Trójłopatowe śmigło. Padło pytanie, czy nie boję się, że podczas lądowania złamie się. No boję się, trochę się boję. No ale cóż, mam skłonności do ryzyka ponoć. No ale wodorzuconym fajnie sobie radzi. O! Z mocnym wiatrem to tak trzeba trochę uważać. No, daje się we znaki. Ostatnio dużo pytań pada o samoloty akrobacyjne. Wiecie co? Nie wiem, no może jakoś tam ja mam nie mam jakiegoś wielkiego pojęcia o akrobacji. Ale to co te samoloty robią, to jak dla mnie jest ok. Jeszcze małe trymowanko, poprawki. O, zresztą. Prawie w miejscu zatrzymał się. No i dobra, sprawdźmy jeszcze jego zdolności do szybowania. Fajnie, wyłączony silnik. Powoli schodzi. To będzie dobrze wróży do lądowania, mam nadzieję. No, chociaż nie za wolno. Znaczy za wolno nie można lecieć, bo może się okazać, że przeciągnięcie będzie. Tak, wydaje mi się, że tak szacuję, że prędkość przeciągnięcia rzędu 20 parę kilometrów na godzinę. Fajnie się pilotuje, mimo tego takiego tych nierównych porywów wiatru. I liczyłem na to. Tutaj ta opływowy kadłub, jego opływowy kształt właśnie pomaga też, żeby latać i szybciej, i radzić sobie z wiatrem. Fajnie, to jest dobrze zapowiadająca się maszyna. Już też jakoś to nie lata z ogromnymi prędkościami. No dobra, nie mogę sobie darować, żeby czegoś jeszcze nie pokręcić.
ale ten wiatr też kręci nim. Coś czuję, że nie za duży pobór prądu jest. Oj, dziewanna. Już nie było daleko od niej. Takie to niskie przejścia to ryzykowna sprawa. Z małą prędkością spróbujemy. No i idzie z małą prędkością, jest fajnie. Równo idzie, mimo tego wiatru. Bardzo fajny samolocik. Ja się tego spodziewałem. Jest jeszcze jeden, który mi się podoba i niedługo będzie drukowany. Ale na razie o tym msza. Cieszę się z tego fiacika. No i dobra, spróbujemy jeszcze lądowanko zrobić, ale do lądowanka to co? Przejdziemy na drugą stronę. Tutaj te batyle mogłyby mu zaszkodzić, a tego nie chcę. Dobra. O, krótkie lądowanie. O, siad. No i oczywiście to w miejscu, gdzie nie ma trawy. Dobrze, że kreta nie ma. Okej. No ale już widzę, co się stało. O, tu się oberwała kamerka. No ale okej. No dobrze. Dzień dobry. Odbył się już lot. Widzieliście, zacząłem od oblotu i teraz będzie omówienie krótkie, jak zawsze. Drukowany Fiat G55 projektu Przemka. Bardzo fajnie, zgodnie zresztą z tym, czego się spodziewałem, latający samolot. Przed chwilą jeszcze sprawdziłem pobór prądu i powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tutaj troszeczkę inny zastosowałem silniczek, bo tutaj mamy Emaxa Grand Turbo GT 2215 łamane na 0,9 1180 kV. Nie będzie tego widać, tu fatalne są tutaj warunki, jeżeli chodzi o oświetlenie, ale może spróbujemy, może jednak się uda. W każdym razie, przynajmniej ja nie widzę tutaj, tu mi się za bardzo odbija. W każdym razie pobór prądu 22 ampery przy śmigle trójłopatowym 9×6. Akumulator, jak w większości samolotów, którymi latam, 3S 2200 mAh. Serwa, no tu do steru kierunku dałem to z metalowymi MG90. Hobby King jest na ster wysokości, natomiast lotki są na czarnych serwach, a wynikało to z tego, że po prostu te kable nie musiałem lutować i one tutaj mi na środku się tuż pod kadłubem kończyły, więc no po prostu z praktycznego tutaj podejścia wyszło mi, że założę te czarne, a miałem zamiar Hobby Kingi, przyznaję. Fajnie latający, zgodnie z przewidywaniami. Tutaj ten kadłub opływowy, tak jak zresztą spodziewałem się, zrobił robotę. No i co? No i kolejny dobrze latający samolot. A waga do lotu to 760 gram, tak? 760 gram. Tu było troszeczkę może więcej, o parę gram więcej ze względu na zainstalowaną kamerkę. To, czego się obawiałem, bo obawiałem się, że będzie problem. I powiem tak, ja to przewidziałem, tylko tak, przewiduje się, a później się składa. Tu nie ośmigło tutaj o ten wlot. I przygotowałem mocniejszy, ale
Jakoś zapomniało mi się o tym i zamontowany został ten standardowy. No tu widzę malutkie pęknięcie. Nie wiem. O, tu jeszcze z tyłu jest. Tak, tu jeszcze z tyłu. No kurczę, no zgodnie z przewidywaniami pękło. Nie powinno, nie miało pęknąć. Nie wiem, będę myślał jeszcze, czy tutaj nie wymienię go jakoś tego wlotu, bo niektórzy się obawiają o ten, ale ten wydrukowany został tak pancerny, że nie ma szans. No i podobnie, bo opancerzony był ten drugi, a zamontowałem no nie ten, co przewidywałem. To było na tyle. W opisie link do forum, link do miejsca, skąd można pobrać pliki tego modelu. Ja dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!